Każdy z nas ma swoją przestrzeń, w której działa i chce się realizować. Krok po kroku, bo jeżeli nie, to po prostu prowadzi do wypalenia. Ale na szczęście ja taką mam. I tą przestrzenią w moim przypadku jest tworzenie obrazków. Tych ruchomych, czyli filmy, i czasami też tych nieruchomych, czyli zdjęć. Ta przestrzeń ma swoją grawitację. I ta grawitacja przyciąga meteoryty w postaci różnych dodatkowych zajawek. I my wtedy te meteoryty wpuszczamy do naszej przestrzeni i w ten sposób tworzymy swój własny styl i taką przestrzeń, w której działamy. Tymi moimi meteorytami zawsze były podróże, auta, motocykle, rower i wszelkiego innego rodzaju sporty ekstremalne. Dlatego zawsze uwielbiałem kręcić sportowe samochody w jakiejś scenerii właśnie, czy to na jakimś torze rowerowym, czy jadąc na tor rowerowy ktoś jedzie sportowym autem z założonym rowerem na dachu. No, wiecie o co chodzi. No i ja sobie w tej swojej przestrzeni tak od zawsze dryfuję i wymyślam różne poboczne misje. I jakiś czas temu mój umysł, wychowany na serialach typu Jackass, Dude Sons, Nitro Circus, wymyślił jedno specyficzne ujęcie, które dziś wspólnie zrealizujemy. Ja jestem Stanny i zapraszam was na kolejny odcinek Vlogumentary, w którym zrealizujemy jedno z moich największych filmowych marzeń. Temat wygląda tak. Połączcie sobie oto z tym i z tym. Link aby? No trzeba zrobić. Bym sobie umył auto z otwartą szybą. No widoczek tutaj to jest jakiś kosmos. Szybko pędzlujemy auto, bo odkąd nim wyjechałem to jeszcze go nie zdążyłem ani razu umyć. A jeżeli mamy coś kręcić dobrego, to wypadałoby się pozbyć całego tego syfu. Dobra, on taki czysty, to nie był z 3 lata, co najmniej, a tym bardziej przeze mnie. Dobra, plan jest taki. Kilka miesięcy temu wpadliśmy z Bobrem. To jest najbardziej lotny gościu, nawet się nazywa Bober Lotniczy Zwierz. Wpadliśmy na pomysł, że to by było super, jakbyśmy nakręcili rolkę, jak on przeskakuje na motocyklu przez Nissana. Nie mogliśmy tego zrobić w sezonie, bo się jakoś nie zgadaliśmy. Dużo się działo, rower, wszystko, eventy, samochody. A teraz jest stary 30 grudnia. To jest idealny moment, żeby robić takie rzeczy, bo jest piękna pogoda od kilku dni. No i patrzcie, jakie tu są warunki. Tu jest jego customowa chopa wykopana pod samym domem. Przez drogę, którą sąsiedzi jeżdżą do chałupy. No i tu jest lądowanie. No i problem jest taki, że ta chopa może być za mało wybijająca, żeby przelecieć jeszcze nad Nissanem. Także plan jest taki, żeby ją trochę podbudować, żeby bardziej kopała, zaparkować tu Nissana. Nie wiem, czy to się uda. Bober twierdzi, że na bank. Opcje są dwie. Albo się uda, albo się nie uda. Myślisz, że to się uda? Lekko. Bo generalnie jak się nie uda, to straty będą dość spore, jak 300 wlecisz mi w auto. Nie no, jak na tym już się wybijasz. Jak gdzieś na taką wysokość, no to Nissan chyba nie jest wyższy. No jak ja dolatuję stary gdzieś tutaj, No tak, no musisz mieć wysokość mimo wszystko. no tak. A to jest taki step w sumie, to jest przewyższenie. Dobra, ale zrobimy jakąś próbę bez auta, nie? No dobra. Na miękko, stary! Na miękko! Easy!
Teraz to stary, to do beko było. Ile byłem nad autem? No stary, myślę, że z 1,5 metra nad samochodem. Co ty gadasz? Ty się tu wybijasz, a lądujesz zupełnie pod skosem. Nie no, lecę tak. Ja nie lecę prostopadle do drogi. Chciałem, żeby lądować tu, bo tam jest krzywo. Robimy prawie oficjalną próbę z innym kadrem. Dralnie nad dachem, no. A jak to będzie wyglądało w kamerze? Teraz już jest fura ustawiona pod lot, trochę bliżej. Zobaczymy, jak to wygląda w aparacie. Ty, dobrze to wygląda jednak. Nie wiem, możemy zrobić próbę testu teraz. Miękutko. Zajebioza. Sztos. Puszczę dwie ręce, już ja tam puściłem. Tak? Dawaj. Zajebioza. To było widać? Tak. Dawaj jeszcze raz. Chodź zobaczymy na kamzie, jak to wygląda, ale tu jest stary ten zachód. Stary, co jest? Kurde. Ja pierdzielę. Dobra, trzeba jakieś jeszcze coś rozkminić. Co tu zrobić, żeby to wykorzystać? Chyba było! No stary, patrz to! Jest mocarz, co? Głowa ci wypadła z kadru, ale jest perfekt. Jeszcze raz! Powiedz, że jest. Jest! Nie chcą współpracować. No handery. Za duża ilość w krótkim czasie chyba. Nawet światło dobre, to słońce już się schowało za tym Tak, tam, no. Ale stary, wiesz, to sobie wyciągniemy, bo to w rawie wszystko foty są, także to na luzaku. Ale będzie plakać i słowo. W garażyku będzie sobie wisiało. Tak, no. Kolejny do kolekcji. Dobra, to dawaj teraz ty. Wsiadam. Myślę, że bym poleciał do tyłu po prostu i głową uderzył w dach. Bo speniać bym nie speniał, albo zgubiłbym motor spod dupy. Ciekawe, no. Tak szczerze, to było totalnie ogromne moje marzenie, żeby coś takiego zrobić, bo to zdjęcie i ta rolka łączy ze sobą dwie rzeczy, które no kocham najbardziej w życiu, czyli motocross i drift. Powiem wam, że no nie zasnę dzisiaj. Dobra, mamy kilka dni później. Vlog już jest prawie zmontowany. Rolkę wrzuciłem dzień po Sylwestrze, czyli 1 stycznia i wyszła tak. Pobawiłem się trochę sound designem, skupiłem się mocno na efektach. Miałem mocną rozkminkę, czy dodawać napis na górze, czy w ogóle nie dodawać. Wiecie, dużo detali, bo chciałem, żeby wyszło jak najlepiej. Problemu z wykadrowaniem nie było, aczkolwiek ten kadr najbardziej mi się podobał, jeżeli chodzi o wideo. Jedyne, czego mi trochę brakuje, to jakiegoś takiego wstępu, że nie nagrałem czegoś, że powiedziałem coś, że coś się zaraz stanie i nagle zszedłem z kamery na przykład i nagle wjeżdża motocykl, nie? Po prostu nie było takiego elementu, który by zatrzymał albo ściągnął widza do tego, żeby pooglądać to dłużej. Więc mam nauczkę na przyszłość, a jeżeli chodzi o fotę, to wyszła tak. Została trochę przerobiona i sklejona z dwóch przez Fidziego, który przesunął Bobra trochę bardziej do tyłu i troszkę przyczarował tutaj. Trochę będzie trzeba nad nią na pewno popracować, wprowadzić tu taki styl z lat 2000, motocrossowy, coś takiego. Ja fotę mam tutaj i szczerze mówiąc nie mogę się na to napatrzeć. Jestem tak szczęśliwy, jestem tak zadowolony z tego, że to zrobiliśmy. Jednakże jestem przeszczęśliwy, że mogę powiedzieć, że przy stworzeniu tego zdjęcia nie zostało użyte AI. Sztuczna inteligencja nie miała wpływu na to zdjęcie. Zostało ono wykonane przez człowieka, a żyjemy w czasach, gdzie taką fotę jak ta moglibyśmy zrobić w ciągu 5 minut bez wychodzenia z domu. Do wskoczenia motocyklem, do wykonania zdjęcia, do obróbki zdjęcia, do wszystkiego zostały użyte osoby trzecie, tak jak to powinno być. A na tą chwilę wracamy na wieś, bo dzień się jeszcze nie skończył. Akcja życia zrobiona, teraz czas na przyjemności. Pójdziemy się kiwniemy z trzynachą. Mamy akurat piękne ostatnie sekundy zachodziku. Kurde, trochę brudu się ostało na nim. A do środka nie wleciało? Oczywiście, że wleciało. To się zrobi szybki detailing. Mogłem szybę zamknąć chociaż.
Kaput? Kaput? No dobra, ale wygląda przynajmniej ładnie. Ja ci odjadę, co zrobić zdjęcie. Co się pokłóciło, żeby to jechać? Dobra, to nagram sobie chociaż kilka ładnych ujęć, jak tu jestem. No generalnie nie spodziewałem się, że tak nisko tu będzie. No ale co, źle jest? To jest lekcja, że nawet jak jest bardzo źle, to trzeba doceniać pozytywy. Spójrzcie tylko na ten piękny zachód słońca. Czyż nie jest cudownie? No jest lekka kraksa, ale co, źle jest? Stara, ale zrobiliśmy najlepsze ujęcie świata. To wszystko szło dobrze, musiało coś pójść. No tak, za łatwo by było. Zasada numer 1. Jak macie gdzieś utknąć, to chociaż w ładnym miejscu. Co ja wam mogę powiedzieć? Jeden na glebie wziął z drugim po... Ja p***ale chłopaki. No, plan był dobry, ale wyszło jak zawsze. Mogłem brać terenówkę, jednak nie, no co wam powiem w tym przypadku.